No, pomysł to się rodził tak, powiedzmy sobie, przez długi okres czasu, ale takim katalizatorem był, takim końcowym, powiedzmy sobie, był zakup albumu ze zdjęciami z teleskopu Hubble'a. Fantastyczne zdjęcia pokazujące ten kosmos tak dosyć szczegółowo. I jedno zdjęcie tam było szczególnie takie interesujące, gdzie był pokazany wybuch supernowej. Jakoś to mi utkwiło w pamięci i spowodowało to, że zacząłem szukać jakiejś możliwości pokazania tego. Może lepiej, może inaczej niż na tych zdjęciach. No i stąd się wziął ten pomysł, taki powolutku zaczął się krystalizować, zmieniać. To właściwie jest parę takich równoległych dróg, ale ten cykl epicentrum jest takim w ostatnich latach szczególnie takim głównym motywem i no, wydawało mi się z początku, że namaluję 1-2 obrazy w tej formie, ale okazuje się, że tam można szukać cały czas ciągle nowych rozwiązań i znajdować nowe efekty. To jest tak, że w zasadzie to jest wynika jakby samo z siebie najdoskonalsza figura geometryczna. Natomiast no, występująca na przykład w momencie rozchodzenia się fali uderzeniowej po wybuchu, czy powiedzmy po uderzeniu krateru w ziemię. Wszystko to ma kształt mniej więcej okręgu. I stąd się wziął właśnie ten pomysł, właściwie ograniczenie przestrzeni i wypełnienie go kolorem zawsze powodują powstanie jakiegoś napięcia. A tutaj właśnie jeszcze dołożenie tego sposobu nakładania farby powoduje to, że ten obraz jest bardziej taki ekspresyjny, bardziej, tak mi się wydaje, ekspresyjny, tak bym powiedział. To oczywiście ma swoje znaczenie, tym bardziej, że no, zresztą jak każdy nowy środek techniczny używany do wyrażenia siebie, czy zbudowania jakiejś przestrzeni, czy powiedzmy obrazu, który pomaga w dojściu do celu, jest mile widziany. No i na pomysł z tymi farbami w zasadzie jest to świeży pomysł, bo on był przez wielu artystów wykorzystywany. Natomiast no tutaj chciałem uzyskać jakąś taką, powiedzmy sobie początkowo, świetlistość tego obrazu. Do tego potrzebowałem jakiejś farby, która da coś więcej niż zwykła farba, która jest właściwie matowa i częściowo pochłania światło. A tutaj użycie tych farb pozwoliło mi na wyostrzenie barwy, to raz, a później na zasadzie skonstruowania przestrzeni takiej dodatkowej pozwoliło uzyskać tą dodatkową siłę, ekspresję i energię tego obrazu.
poprzez użycie tych farb fluorescencyjnych, szczególnie fluorescencyjnych, można było uzyskać właśnie ten efekt wyostrzenia i ten efekt poprzez z kolei nałożenie na to farb matowych i nieprzeźroczystych, dodatkowy efekt głębi, świetlistości obrazu. To znaczy, ja myślę sobie tak, że wszystko na tym świecie jest swego rodzaju energią. Energia jest w rzeczach, w przedmiotach stałych, w każdym przedmiocie. W każdym przedmiocie na Ziemi jest energia albo zamknięta, albo w postaci eksplozji uwalniana na zewnątrz. I ta energia albo niszczy, albo buduje, albo przez zniszczenie buduje nowy świat. I to jest tak, że kiedy chce się pokazać to właśnie zjawisko, no to trzeba użyć do tego środków w miarę możliwości nadzwyczajnych, które pozwolą to jakoś zobrazować. Nie jest to łatwe. Czasami efekt jest, powiedzmy sobie, taki zbliżony do zamiaru. Natomiast tutaj jeszcze na to wszystko miały wpływ, na tą całą filozofię budowania tego obrazu i filozofię tego całego cyklu ma wpływ jakby dwoistość naszej natury. To światło i cień, to wszystko się nawzajem uzupełnia. Bez światła nie ma cienia, bez cienia nie można, w ostrym świetle nic nie widać. Także tu pewne rzeczy się uzupełniają. Bez jednych nie ma drugich. Bez śmierci nie ma życia. Bez życia nie ma śmierci. Bez światła nie ma cienia. No. I to wszystko buduje jakąś rzeczywistość, którą jesteśmy otoczeni, i każda taka destrukcja, powiedzmy sobie, każde to wyzwolenie energii, które ma swój właściwie taki destrukcyjny moment działania, ale ono też tworzy jakby nową rzeczywistość, jest zalążkiem nowego życia. To wszystko pozwala zbudować jakiś świat taki pełny. Nie jest to, powiedzmy sobie, stworzenie pustego przekazu na zasadzie płaskiej widokówki, która pokazuje jakiś fragment rzeczywistości utrwalony na papierze. Jest to próba wciągnięcia widza w taką interakcję z obrazem. Próba stworzenia momentu, w którym widz skupi się na obrazie i szuka tej swojej jakby przestrzeni. Prezentowanie prac w wirtualnej rzeczywistości jest dla mnie nie tyle ważne, jest bardzo ważne, dlatego że jest to jakby pójście o krok dalej, tą drogą, którą której starałem się szukać. Natomiast tutaj jest to jakby rozwinięcie i zresztą to jest bardzo trudne pokazanie rzeczywistego wyglądu tego obrazu za pomocą jakiegoś przekazu fotograficznego, za pomocą transferu elektronicznego, ale być może tutaj będzie to miało duży sens
dużo większy niż zrobienie zwykłego zdjęcia, bo ja uważam, że te moje obrazy przede wszystkim powinno się oglądać na żywo, ale poszukiwanie przeze mnie na przykład animacji już jest jakby wstępem do tego, do stworzenia tej galerii wirtualnej, która każdemu ułatwi przegląd tych obrazów. Zaletą tej wirtualnej rzeczywistości, galerii, którą tu tworzymy, jest to, że można oglądać obraz w powiększeniu ze wszystkimi szczegółami, można go obrócić, można zobaczyć dużo więcej niż pozwalają na to nośniki tradycyjnie. Można także wyciągnąć niemalże ten obraz z galerii i ustawić sobie w swojej własnej przestrzeni i obserwować interakcję obrazu z przestrzenią, w której się mieszka, w której się żyje. To jest też dodatkowy, jakby nawet duży plus. Poza tym te efekty, o które mi chodzi, w tej rzeczywistości wirtualnej są najbardziej takie widoczne, są najbardziej, dla mnie są optymalne w tym czasie. No, najbliższych planów wystawienniczych jest sporo. Największa w perspektywie jest wystawa w Wolandia Muzeum w Mediolanie. To jest Muzeum Przestrzeni i Techniki Kosmicznej. Myślę, że to jest dobra przestrzeń dla tych właśnie obrazów, tym bardziej, że one będą wystawiane w takim półmroku, w świetle, który najbardziej pasuje do tych obrazów, żeby je zobaczyć i zarówno w widmie światła widzialnego, jak i ultrafioletowego, co pozwala też na pełniejszy ogląd tych obrazów. To jest ta wystawa indywidualna, która będzie dosyć dużą wystawą. Następnie będzie wystawa prawdopodobnie jeszcze w Aachen, w ratuszu miejskim. Być może jeszcze w Rzymie szykuje się też, mam takie pierwsze, to są najbliższe takie plany. A jeszcze równocześnie w tej chwili jeszcze pokazywane są moje obrazy w Nowym Jorku. Także to jest dodatkowy czynnik, jak się dzieje w tej chwili. Chcę powiedzieć, że całe życie trzeba szukać jakichś nowych dróg, nowych rozwiązań, co nam pozwala budować nową rzeczywistość. Czy ona jest wirtualna, czy ona jest rzeczywista. Właściwie, tak jak powiedziałem na początku, to jest wszystko energia i w tej czy w innej formie. I trzeba szukać po prostu nowych sposobów wyrażenia, bo myślę, że rzeczy, które są nowe, które są w jakiś sposób być może odkrywcze, przyciągają ludzi, natomiast oglądanie rzeczy, które się już widziało setki tysięcy razy, no owszem, stanowi jakieś podłoże, ale to powinno być podłoże do rozwoju, a nie do jakiejś stagnacji.